Arcanga, beyond crypto.
I raz, dwa, trzy. Czyli nas słychać. Tak zapewniają mnie wszyscy. Czyli jest. O, no, dobra. Ale w topa. Dobra, moi drodzy, więc zaczynamy jeszcze raz. Wytrwaliśmy. Tak jest. 3, 4. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 16 dzień stycznia 2024 roku. Imieniny obchodzą Treweriusz i Trzebowicz. Za oknem mamy minus 6 stopni Celsjusza, przeważnie słonecznie. Blok BTC 826003, cena KNG 2,27 USDT, cena cash 329,43 KNG. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 183. Proszę, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Czyli Sławku, ja mam napisane 184. Żartujesz. Dobra, no. Ale masakra. Dobra, Łukasz, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach? Miałem chwilę czasu i nic nie wymyśliłem. Indoor. Dobra. Okay. Łukasz, powiedz, co takiego dzieje się na rynku, bo dzieje się coś dziwnego. Tutaj miały być już $100,000 za bitcoina, a wygląda jakby nie pykło. Jak byś to wyjaśnił? Tak, pękło, ale inaczej. Zamieszanie jest, teraz można czytać opinie bardzo wielu ludzi. Myślę, że tyle jest opinii, ile osób. Każdy ma swoje wytłumaczenie, co się tak naprawdę zdarzyło, czemu cena nie poszybowała na północ, skąd się bierze taka sytuacja. Będziemy o tym, myślę, rozmawiali za chwilę, natomiast mogę powiedzieć, co mówią wszyscy ci, którzy zajmują się obsługą Painta i mazaków, tych zmywalnych na szczęście. Generalnie stawiane są takie tezy mówiące o tym, że jest pewien poziom $43,5 tysiąca, którego przebicie może sugerować powrót na wzrosty. Mamy również opinię, że jeżeli pozostaniemy poniżej 43 tysięcy na dłużej i ten trend się nie wyskoczymy do góry, to będzie znaczyło na pogłębiające się jeszcze bardziej spadki. Mowa jest, że zejście poniżej 42 tysięcy jest wtedy bardzo, bardzo prawdopodobne. Niektórzy wieszczą nawet że spadek poniżej 40 tysięcy, psychologiczna bariera, może spowodować pogłębienie się spadku, więc generalnie Bitcoin w tej chwili lawiruje pomiędzy 42-43 tysiące, czasami dotyka tych 43, ale nie chce przebić tych 43,5. Mamy nerwową sytuację. Co ciekawe, Ether wygląda, że działa tutaj znacznie lepiej. Również myślę o Etherze, sobie porozmawiamy, jak będziemy w dalszej części dyskutowali. Tutaj Ether w tej chwili, który kosztuje 2500, to jest całkiem dobra cena, zanotował bardzo duży wzrost w stosunku do Bitcoina. Można powiedzieć, że pionowa ściana. No i te wzrosty, również opinii, skąd one się biorą, jest bardzo, bardzo wiele, ale mowa jest, większość tych analityków technicznych sugeruje, że te spadki na Etherze nie będą takie głębokie i raczej spodziewają się większych wzrostów. Tutaj punktem takim zapalnym jest oczywiście przebicie 2700, które otwiera drogę na 3000, a 3000 to już wiadomo, nic nas nie zatrzyma, to the moon. Więc takie są w tej chwili nastroje wśród analityków technicznych, a wszystkich Was zachęcam do tego, żebyście podzielili się z nami swoimi umiejętnościami, wiedzą o tym, jak to możecie zrobić. Tych wszystkich, którzy znają się na analizie technicznej, zachęcam do pozostania i posłuchania programu, bo będziemy mówili, co można zrobić z tymi umiejętnościami. Tutaj sprawdziła się w ogóle ta zasada, żeby kupować plotki i sprzedawać fakty. I naprawdę to, jeżeli ktoś nie rozumiał jakby tego hasła, to tutaj właśnie widzimy, no bo przecież jeszcze na tydzień przed, pamiętasz, była pewna niepewność związana z tym, czy te ETF-y będą, czy nie będą. Pamiętasz? Tak. Nawet był taki moment, że cena gdzieś tam poszła w dół, bo gdzieś tam pojawił się jakiś tweet, że jednak ETF-y będą odrzucone i że trzeba będzie ponownie wnioskować gdzieś tam za kilka miesięcy. I pojawił się również ten strasznie dziwny wpis na Twitterze SEC-u, który, jak się okazuje, ktoś zhakował konto na X-ie. Gary Gensler
mówi, jakby opisał gdzieś tam, co się wydarzyło. Ktoś przejął numer telefonu powiązany z tym kontem, zautoryzował się no i oczywiście wpisał to, że ETF jest już zaakceptowany, a jeszcze nie był zaakceptowany, co Gary Gensler ogłosił na swoim prywatnym X-ie, czy na swoim prywatnym Twitterze. Natomiast dzień albo 2 dni później jednak ogłosili, że jest. I tego nie rozumiem. Natomiast mnie interesuje, Łukasz, jeszcze coś innego. Mianowicie po tym tweetie, który okazał się lewym tweetem, fałszywym, cena zareagowała od razu i to było po prostu widać. A jak już się pojawiły prawdziwe informacje? No tutaj faktycznie możemy rozsiewać różnego rodzaju pomysły. Ja oglądałem bardzo ciekawą analizę jednego z youtuberów, właśnie który skupił się na analizie tego, co wydarzyło się z ceną i z tym tweetem i nałożył na wykres sceny wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, wszystkie komunikaty, wszystkie inne posty i zrobił to bardzo, bardzo dokładnie. Faktycznie zadziwiające jest to, że ta reakcja na tego tweeta była błyskawiczna. Tam nawet doszukiwał się tego, że można wręcz odnieść wrażenie, że była wyprzedzająca. Najpierw cena bardzo szybko poleciała do góry, potem był gwałtowny, dużo bardziej gwałtowny spadek, ogłoszenie o tym, że to jest konto zhakowane. Tam też doszukuje się tego, że ta informacja o tym, że to jest nieprawda, to została wydana po spadkach. Czyli mieliśmy wzrosty, spadek, informacja o tym, że konto było zhakowane, potem przejęcie konta przez SEC, bo SEC odzyskał w pewnym momencie konto, publikacja odpowiednia na Twitcie, to już cena jakby działała wyprzedzająco, co bardzo jest niepokojące, bo świadczy o tym, że jednak ktoś miał duże wyprzedzenie z tą wiedzą. Zresztą w ogóle mnie to tak zastanawia, jak Gary Gensler może mówić, że jak był ten tweet opublikowany, to nie było jeszcze decyzji. Ta decyzja była, tylko nie została opublikowana. No właśnie. To jest prawda, więc ci, którzy mieli dostęp do tej decyzji, mogli wykorzystać tą wiedzę. Ciekawe było takie sformułowanie, które gdzieś tam czytałem, ktoś zastanawiał się, czy udało się zrealizować zyski, ponieważ scenariusz był dosyć dziwny. Ten wzrost wcześniejszy ceny, który polikwidował shorty, bardzo dużo shortów zostało zlikwidowanych, a potem gwałtowny spadek, który zlikwidował bardzo dużo longów. Więc mieliśmy piękne wyczyszczenie rynku jednej i drugiej strony. Jak to któryś, chyba nawet kilku youtuberów zauważyło, to tylko pokazuje, że granie na dźwigni to nie są równe szanse, to nie jest wygrasz albo przegrasz, czyli jedni wygrywają, drudzy przegrywają, tylko to najczęściej jest gra pod tytułem wszyscy przegrywają. Tak, no bo tutaj przegrali i jedni, i drudzy. Nie było szansy na jakąś szybką reakcję. Swoją drogą, jeżeli komuś się udało zarobić na tej pompie Bitcoina albo na tych spadkach, chętnie przeczytałbym taki wpis, podzielcie się, dajcie znać, czy się udało. Powiedzmy sobie szczerze, było to nie do przewidzenia. Nie. Reakcja. Także jeżeli się komuś udało, to ja bym po prostu jako człowiek, no nieważne jako kto, ja bym po prostu powiedział, miałem strasznie dużo szczęścia, po prostu udało mi się. Ale Łukasz, jeszcze jedno pytanie, chcę pokazać tobie i wszystkim tym, którzy nas oglądają, jednego tweeta, który analizuje, ile kasy wpłynęło w ciągu 48 godzin na rynek. No właśnie, bo trzeba powiedzieć, że otwarcie ETF-ów było rekordowe. Pierwszy dzień ponad 4 miliardy obrotu, także rekordowe otwarcie ETF-ów spotowych w historii. Nie było tak dobrego otwarcia. No tutaj te dane, które myślę, że zaraz o nich opowiesz, też napawają raczej optymizmem. Według tych danych na rynek jakby wpłynęło 1,4 miliarda dolarów, natomiast była ta cała akcja związana z przejściem z Grayscale, z tych ich starych jak gdyby akcji na ETF-a i zaraz cię poproszę to, żebyś wyjaśnił, czym był Grayscale i ta działalność, którą oni prowadzili i tam wycofano około niecałe 600. Tak, nie? no i to oznacza, że netto na rynek wpłynęło $800 milionów w ciągu 2 dni.
to cena powinna zareagować. A zareagowała właśnie ujemnie. To znaczy korelacja jest odwrotna. Tam w ogóle dzieje się bardzo dużo rzeczy, których myślę, że nie wszyscy rozumiemy. Mam tu na myśli również siebie. Doszły mi informacje, że w pewnym momencie Grayscale w bitcoinach posiadał, nie Grayscale, tylko BlackRock, posiadał tylko 10% bitcoinów, że skeszował wszystkie bitcoiny, które miał. Potem dostałem informację, że odkupił wszystkie bitcoiny z bardzo dużym zyskiem. No, stajemy tutaj w obliczu tego, że musimy się mierzyć z wielkimi graczami, z wielkimi tego świata finansów, którzy znają się na tym, wiedzą co robią, no i faktycznie posiadają narzędzia, instrumenty na niesamowite oddziaływanie na rynku. Myślę, że to się z każdym dniem teraz będzie zmniejszało, no bo jednak te ETF-y działają, ludzie wpłacają. No i tutaj możemy jakby zacząć analizować, jakie są przyczyny tych wszystkich zachowań, tego jak rynek zareagował. Jedna z historii, którą usłyszałem, była bardzo, bardzo ciekawa. To był wywiad, jeden youtuber przeprowadził wywiad z gościem, który profesjonalnie zajmuje się sprzedażą właśnie ETF-ów, czyli jest takim doradcą finansowym. I on powiedział całkiem ciekawą rzecz. On powiedział, słuchaj, nikt z moich klientów nie wie, co to jest Twitter. Nie chodzi o dosłownie, że nie wie, ale oni nie czytają wpisów na Twita i jak zobaczą wpis na Twicie, że coś idzie do góry, to oni nie wyciągają słuchawki, nie dzwonią do niego. To nie są tacy ludzie. To są ludzie, którzy dużo bardziej spokojnie i stabilnie podchodzą do inwestycji. I on mówi, rozmawia z nimi od kilku tygodni. To są rozmowy towarzyskie. To nie jest tak, że to nie jest tak, jak dzieje się na filmie Wilk z Wall Street, tylko tak. gdzie tam masowa akcja dzwonienia. Na pewno takie akcje też są. Tu nie mówię, że nie. Natomiast on akurat mówi, że on po prostu ma kalendarz wypełniony spotkaniami ze swoimi klientami i on po prostu im doradza. A temat Bitcoina jest jednym z tematów. Mówi, generalnie nie cieszył się wielkim powodzeniem, nie było wielkiego zainteresowania, ale mówi, że o ile pół roku wcześniej temat Bitcoina w ogóle nie istniał w rozmowach, w ogóle nie było takiego tematu, to było raczej podśmiechiwajka taka. Bitcoin, streetcoin. Dokładnie, natomiast mówi, że faktycznie w tej chwili sytuacja jest taka, że ci ludzie zaczynają pytać o to i on wtedy może opowiadać o tych ETF-ach, możemy o tym mówić, ale mówi to decyzja o tym, czy będzie inwestycja czy nie, w dosyć obrazowy sposób opisał, mówi, słuchaj, to jest jeden obiad, drugi obiad, na którym on coś mówi o tym Bitcoinie, to nie wywołuje żadnej reakcji. Potem ta osoba idzie na pole golfowe, gra sobie z kimś, tamten ktoś go zapyta o Bitcoina, jakiś znajomy, inny znajomy go zapyta i wtedy dopiero zaczyna się cała akcja. I teraz trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz. Myślę, że to jest poniekąd prawda. Ci ludzie nie mają setek milionów dolarów na koncie. Oni mają wszystko poinwestowane. I teraz, żeby wykonać jakiś ruch inwestycyjny, oni muszą najpierw się przygotować, muszą zdecydować, z czego wychodzą, jakie inwestycje kończą, a może mają zbliżające się terminy końca jakichś inwestycji i sobie chcą poczekać na te terminy i jakby hołubią w zasadzie, że pieniądze lubią ciszę i spokój, a nie nerwowe ruchy. Można się czegoś z tego nauczyć, bo może faktycznie te gorące ręce nie są wcale dobre. Tak? Znaczy nie są dobre, to wiemy, tak? To nie należy podejmować pochopnie decyzji, natomiast faktycznie ten opis tego, jak to wszystko działa, był bardzo ciekawy. Czy on tłumaczy, dlaczego nie ma wielkich wzrostów? Nie bardzo. Jestem przekonany, że to jest jedyne możliwe wytłumaczenie. Na pewno wiemy, że Coinbase przeprowadza rekordowe transakcje OTC. Rekordowe. To są transakcje na setki milionów dolarów i sprzedaje bitcoiny w dosyć dużych paczkach i wysyła je na nieznane
adresy. Można z tego wnioskować, tam doszukują się jakichś analogii, że właśnie te wszystkie fundusze skupują w tej chwili bitcoina od Coinbase'a i czekają i będą go sprzedawać do ETF-ów czy ludziom, którzy kupują ETF-y w przyszłości, ale Coinbase'owi szybko kończą się zapasy bitcoinów. No właśnie, tutaj mam też taką informację, że w ciągu ostatnich kilku dni, a może godzin, nie wiem dokładnie, nie mam dokładnej informacji, ale BlackRock zakupił 11,5 tysiąca bitcoinów w czasie spadku. No nie? Dziennie produkowanych jest 900 bitcoinów. No to oznacza, że jakby w tej chwili zakupy są ponadnormatywne i ponadpodażowe. Zbliża się jeszcze halving, a jeszcze wczoraj, jak mieliśmy odprawę z naszymi technikami, którzy śledzą inne giełdy i to, co się dzieje na innych giełdach, no to padło hasło, że po prostu bitcoina w tej chwili na sprzedaż nie ma, jakkolwiek to interpretować, więc znowuż tylko zgłaszam jeszcze raz, dla tych, którzy będą kiedyś tam za 100 lat odsłuchiwać to nagranie i będą się doktoryzować, zgłaszam tą wątpliwość, że nie rozumiem, dlaczego nie idzie w górę. No bo zakupy są robione, ale może to jest tak, że jak są robione zakupy OTC, czyli po prostu poza rynkiem, no to i być może takie były warunki tych funduszy, jak się dogadywało z Coinbase'em. No jestem przekonany, że Coinbase przygotowywał się bardzo długo na przeprowadzenie tych transakcji. To nie jest tak, że nagle ktoś się obudził i powiedział: o, ja tutaj mam 10 tysięcy bitcoinów, to ja je sobie sprzedam. W żadnym wypadku tak to nie wygląda. Myślę, że to były bitcoiny, które były gromadzone w bardzo długim czasie i teraz są przekazywane do ETF-ów, które muszą zarobić. Natomiast ja powiem, że widziałem inną, tak żeby podzielić się trochę szalonymi wizjami. Widziałem dwie szalone prognozy i to, że tak powiem, okraszone całkiem ciekawym tłem. Także to nie jest tak, że ktoś sobie nie dobudowuje tutaj jakiegoś wyjaśnienia. To nie jest tak zupełnie z czapki. Jedna z nich była taka, że cena bitcoina, uwaga, spadnie prawie do zera. To jest pierwsze sformułowanie. Tutaj nie będę się wgłębiał, bo tłumaczenie było dosyć zawiłe i skomplikowane. Nie przekonało mnie zupełnie. Nie dlatego, że wieścił spadki, tylko jakoś tak nie do końca rozumiem całej idei. Tam było to związane z funduszem właśnie Grayscale'a, z wyprzedażą tych bitcoinów, z paniką na rynku i tak dalej. Natomiast drugie również mnie nie przekonuje, natomiast jest o tyle ciekawsze, że gość mówił o tym, że bitcoin osiągnie kilkaset tysięcy dolarów w ciągu najbliższych dni. Tak. I to było po prostu niesamowite. Przemawiało do mnie o tyle bardziej, że przedstawiał mechanizm, który jest stosunkowo prosty. Otóż mówi, ponieważ wykupywane jest mniej więcej 14 razy szybciej bitcoiny niż są produkowane, to bardzo szybko tych bitcoinów zabraknie. Czy zabraknie ich za 2, czy za 5 dni, tego nie wiemy, ale w pewnym momencie zabraknie tych bitcoinów i cena ruszy do góry. Jak cena tylko ruszy do góry, to wszelkie kurki z bitcoinami się zakręcą, ponieważ wtedy wszyscy będą czekali właśnie na te 100, 200, milion, 2 miliony czy 5 milionów, no już zależy kogo słuchamy, ale wszyscy będą czekali i naprawdę tych bitcoinów będzie bardzo mało. Do tego jeszcze należy dorzucić fakt, że faktycznie zbliża się halving. On w zależności od strony, która liczy, to mamy termin kwietniowy, inni już podają pierwsze dni maja. Słuchaj, to jest bardzo ważne, bo dzisiaj przepraszam, że jest całkiem prawdopodobne, jeżeli mówisz, że to będzie początek maja, że 200. wydanie kwadransa z Kangą będzie halvingowe. To by było po prostu... Też podzielimy kwadrans na 2. No ale ponieważ bardzo dużo głosów do mnie doszło od wielu osób, że słuchają nas nowi ludzie, którzy nie orientują się jeszcze tak biegle w kryptowalutach i wiele słów jest dla nich nowe. Może Sławku wytłumacz w 3 słowach, czym jest halving. No, halving jest niezwykłym pomysłem Satoshiego Nakamoto, czyli tego dżentelmena albo tej pani, albo tej organizacji, która wymyśliła, jak Bitcoin ma działać. I oto okazuje się, że co 10 minut w sieci Bitcoin pojawiają się nowe bitcoiny, które są wynagrodzeniem dla górników,
którzy podejmują ryzyko, płacą za prąd i bardzo, bardzo tak różnych innych rzeczy. Na samym początku ta nagroda co 10 minut, która była wrzucana na rynek, wynosiła 50 bitcoinów. Ale Satoshi Nakamoto powiedział, że Bitcoin ma mieć ograniczoną substancję do 21 bilionów i żeby to osiągnąć i żeby to wszystko ładnie działało, powiedział, że co ileś bloków, co mniej więcej składa się co 4 lata, ta nagroda jest dzielona o połowa. Dokładnie co 210 tysięcy po angielsku bloków. half, połowę, więc nazywa się to halving. Co 210 tysięcy bloków? Tak. Liczyłeś. No właśnie i to oznacza, że za każdym razem jak występuje halving, co każde kolejne 4 lata, okazuje się, że tak jak teraz na rynek wpływa w ciągu dnia 900 nowych bitcoinów, tak w kwietniu albo na początku maja nagle nastąpi gwałtowna zmiana i będzie wpływało już tylko 450. Przez kolejne 4 lata, za kolejne 4 lata już tylko 225 i to się tak będzie dzieliło. Tam niektórzy próbują to obliczyć, kiedy to się skończy, ale prognozy są takie, że w 2100 którymś roku. I to jest właśnie halving, więc to oznacza, że nagle na rynku jakby podaż jest gwałtem ograniczona i nic nie możemy z tym zrobić, czego nie można na przykład zrobić ze złotem. Nigdy nie wiemy, ile tego złota wydobędziemy. Może nagle się okaże, że znajdziemy jakąś kopalnię złota nową i podaż wzrośnie. Tak, także halving to jest to magiczne wydarzenie, mówię magiczne oczywiście w cudzysłowie, które powoduje, że zmniejsza się podaż, a to oznacza, że żeby spełnić potrzeby zakupowe, jeżeli ktoś chce kupić 1000 bitcoinów z rynku, no to teraz 900, można powiedzieć obrazowo bardzo, że 900 kupi nowych, a 100 musi zebrać z rynku. Musi kupić od tych, którzy wcześniej kupili bitcoina i chcą go sprzedać. Oczywiście to jest taki bardzo uproszczony obraz, no ale można mniej więcej sobie na to popatrzeć. Jeżeli teraz przyjdzie dzień, że chcę kupić 1000 bitcoinów, a wyprodukowanych jest tylko 450, no to oznacza z prostej matematyki, że 550 bitcoinów będę musiał kupić po prostu od innych ludzi. A zwracam uwagę, ilość bitcoinów na giełdach cały czas maleje. I to jest ten sygnał, który wskazuje na to, że ludzie jednak nie chcą sprzedawać bitcoinów. Tych bitcoinów jest ograniczona ilość, w tej chwili niecałe 20 milionów, czyli praktycznie wszystkie z 21 milionów, bo taka jest górna granica, jaka kiedyś będzie wydobyta. Praktycznie wszystkie bitcoiny są już wydobyte. Można powiedzieć, jest taki termin, który mówi w ekonomii mówiący o rzadkości danego dobra. Rzadkość, im większa rzadkość, tym wyższa cena. No, Mona Lisa jest jedna, jest ekstremalnie rzadka, więc jej cena jest, można powiedzieć, wręcz nieoznaczalna. W przypadku złota ta rzadkość jest również niska, no bo nie ma złota wszędzie, dosyć ciężko jest je znaleźć, no ale jest jednak możliwe i można wydobyć. Tego złota jest znacznie więcej. Można powiedzieć, że rzadkość jest niższa, a bitcoinów jest też mała ilość i jest dużo bardziej rzadszy, tak, mniej spotykany niż złoto, także to tylko może wskazywać na pewien potencjał. No, oczywiście oprócz rzadkości jest potrzebnych kilka innych cech, żeby dane aktywo czy dana rzecz była dobrym środkiem inwestycyjnym, dobrym materiałem na to, żeby nieść wartość, ale nie będziemy się teraz może w to zgłębiać, ale skoro o tym mówię, to powiem, jeżeli ktoś chce zgłębić i chce się dowiedzieć więcej na ten temat, to zapraszamy na Kanga University. Czy to jest dobry moment, żeby zaprosić Monikę? Myślę, że tak, chociaż chciałem coś jeszcze pokazać. Ale powiedz, Monika, masz szansę się przygotować. Bądź gotowa. Chciałem Ci pokazać naszym telewidzom jeszcze jedną analizę. Mówię o pliku, o którym tutaj często mówimy, gdzie badamy strategię DCA. Gdybyś mógł wyjaśnić, teraz ja będę tutaj udostępniał, a ty wyjaśnij, na czym polega strategia DCA. Strategia DCA to jest taka strategia inwestycyjna, mi szalenie bliska i Sławkowi również, ale to jest strategia, która zakłada, że inwestujemy w sposób cykliczny. Nie kupujemy raz za dużą kwotę, bo nie wiemy, czy trafimy w dołek, czy nie, a potem się denerwujemy, jak cena pójdzie w dół, to będziemy się denerwować, że niepotrzebnie kupiliśmy. Po prostu mamy systematyczne kupowanie. Kupujemy na przykład bitcoina raz na tydzień za niedużą kwotę. Czyli jeżeli mam do wydania na przykład, nie wiem, 100 000 złotych i chcę to zainwestować w bitcoina, no to jeżeli mam na koncie, no to faktycznie mógłbym zainwestować, ale
przyjmijmy na razie, że nie mamy tak dużych pieniędzy, natomiast odłożyć 50 zł tygodniowo jesteśmy w stanie. I w takiej sytuacji te 50 zł zaoszczędzone przeznaczamy na zakup bitcoina, na przykład właśnie raz na tydzień, bez względu na cenę. No i można przeprowadzić ciekawe analizy. Mamy dane historyczne, możemy popatrzeć, jak taka inwestycja by wyglądała. Sławek, mistrz arkuszy i tutaj guru formuł w Google'ach ma gotowy formularz, gotowy arkusz, który to wszystko wylicza, nie tylko bitcoina, ale wylicza, co by było, gdybyśmy kupowali Ethera i złoto. I złoto. I tutaj każda osoba, która jest zainteresowana, może sobie wejść i zobaczyć eksperyment, który polega na tym, że badamy, co by było, gdybyśmy od 2014 roku codziennie wydawali $1 albo na złoto, albo na bitcoina, albo na Ethera, bez względu na cenę. I sprawdzamy, co by się działo, gdybyśmy robili to od początku 2014, później 2015, aż do dzisiaj. I teraz Łukasz, zobacz, tutaj jest takie podsumowanie, ja nawet je chętnie powiększę. Widzimy, jeszcze jeżeli chodzi o kolory jakby zmieniają się nie poziomo, tylko pionowo. Jak na przykład patrzymy na 2024, to widzimy, że czerwony jest Bitcoin, a najbardziej zielony jest Ether, bo daje nam najlepsze wyniki. Białe jest złoto, bo jest takie pośrodku, no nie? I teraz to, co to pokazuje? To pokazuje, że te osoby, które w 2015, 16, 17, 18, 19 i 20 zdecydowały się kupować Ethera, to cały czas mają lepsze wyniki, niż gdyby kupowały Bitcoina, tak jak widać. Ale to, co jest ciekawe, to, że teraz jak się zmienia cena Ethera, idzie do góry, Bitcoin stoi w miejscu albo idzie w bok, no to widzimy, że Ether zaraz, jeżeli chodzi o wyniki, przegoni Bitcoina. I tak na przykład te osoby, które od początku 2021 roku aż do dzisiaj inwestują po $1, nieważne po ile, bo to nie ma znaczenia. Po $1 dziennie, tak? Stałą kwotę, no to na Bitcoinie mają dzisiaj zysk 40%, na Etherze 32%, ale wszystko wskazuje na to, że ten Ether, znaczy wszystko wskazuje na to, nie wszystko nie wskazuje na to, ale śledzę te liczby jakby prawie każdego dnia i Ether goni i obawiam się, że trzeba będzie zmienić znowu nazwę pliku, bo plik się teraz nazywa Bitcoin zawsze królem Kanga na fali, a teraz trzeba będzie zrobić, że jednak Ether królem. Co w ogóle o tym myślisz? Czy Ether może się okazać, no nie chcę powiedzieć, że czarnym koniem, ale no właśnie. No bo kiedy patrzymy na cenę Bitcoina i Ethera, no to porównujemy to w tym, jaka jest cena bezwzględna. No i tutaj Bitcoin jest oczywiście więcej warty niż Ether, ale jeżeli jednak chodzi o dynamikę ceny, no to Ether tutaj wiedzie prym. Ja bym powiedział, że faktycznie sytuacja jest taka, że aktywa o zwiększonym ryzyku mogą dostarczyć większych zysków, ale z większym ryzykiem. Pamiętaj, że kluczem tutaj, istotnym elementem jest to, czy Ether na pewno będzie tą drugą walutą. Pojawia się sporo konkurentów, sporo walut chce wyprzedzić Ethera, no choćby Solana, która pręży muskuły i ona tutaj przedstawia się jako właśnie Ethereum killer. No ale tak, Bitcoin staje się już niezaprzeczalnie królem, to już jest, można powiedzieć, pewne, że on zostanie tym królem jeszcze z nami przez jakiś czas i jest tą stabilną przystanią, tym nośnikiem wartości, bezpieczną przystanią, gdzie możemy zaparkować nasze środki i liczyć na bardzo dobre zyski. Jeżeli chcemy pójść troszeczkę na bardziej ryzykowne wody, no to wtedy faktycznie Ethereum jest tym drugim wyborem. Historycznie rzecz biorąc, podczas wszystkich naszych cykli, które mieliśmy do tej pory, cykle, przypomnę, to jest takie podejście na analizę ceny kryptowalut, gdzie widać wyraźnie, że co mniej więcej 4 lata, czyli właśnie co halving Bitcoina mamy do czynienia z takimi cyklami, pewną powtarzalnością, czy jakby powiedział Mark Twain, z pewnym rymowaniem się historii. I widzimy, że Bitcoin zalicza przed halvingiem, ileś tam dni przed halvingiem zalicza swój dołek, potem jest strefa akumulacji, mamy wzrosty, tuż przed halvingiem są zwykle spadki, a potem przez 2 lata wzrosty, gdzie znowu osiągany szczyt, potem znowu spadki,
i tak od halvingu do halvingu. No i ci, którzy pomierzyli to wszystko nie tylko w Paincie, ale na dokładniejszych wykresach, to stwierdzili, że faktycznie to się powtarza, można wyliczać dosyć dokładne obszary i może nie co do dnia, ale co do tygodnia to na pewno. No i wzrosty w tej cykliczności Bitcoina są olbrzymie, natomiast są coraz mniejsze w stosunku, czyli to, jakie było poprzednie ATH i poprzedni dołek, tak, jest coraz mniejszą różnicą. Teraz mieliśmy ATH na poziomie 70 niecałych tysięcy dolarów, teraz był spadek i teraz ja nie pamiętam do ilu spadło po tych 70 tysięcy dolarów. Chyba do 16. Chyba 16 tysięcy dolarów, więc teraz spodziewany wzrost będzie, jeżeli przyjąć tą cykliczność za taką pełną, z pełną wiarą, no to wzrost tam wychodzi, że powinien być na poziomie 120 chyba tysięcy dolarów. Natomiast Ethereum ma inne zachowanie. Otóż różnica pomiędzy ostatnim dołkiem i następnym szczytem jest z cyklu na cykl coraz większa. Właśnie. To jest bardzo ciekawe, bo to wskazuje na to, że Ethereum potencjał wzrostu w tej chwili ma bardzo duży, szczególnie, że jest pewien katalizator, który może wywołać te wzrosty. Otóż okazuje się, że mamy 7 funduszy, które złożyły wnioski o ETF-y spotowe na Ethereum. Znowu, czy to będzie... Jedni mówią tak, drudzy mówią nie, ale generalnie wiemy, że na pewno wpłynie na rynek sporo pieniędzy, które będą właśnie skierowane na zakup Etherów, więc można oczekiwać, że w okolicach maja na pewno te wzrosty będą. Myślę, że znowu one mogą być nawet trochę przed majem i po maju. Na pewno w momencie zatwierdzania ETF-ów, nie na pewno, bardzo możliwe, że w okolicach zatwierdzania ETF-ów będziemy mieli znowu zamieszanie z ceną Ethereum i tam też zaliczymy jakieś drobne korekty, ale generalnie jest to bardzo bycze nastawienie i tutaj no, prognozy dotyczące Etherów są jeszcze bardziej astronomiczne niż Bitcoina. No Bitcoin, jeżeli wzrósłby do tych 600 tysięcy dolarów, jak uważa Katie Wood w ciągu najbliższych 6 lat, ona mówi między 600 a 1,5 miliona, no ale przyjmijmy tą dolną granicę, 600 tysięcy to jest jakieś 12 razy. Natomiast mowa o Etherach na poziomie 100 tysięcy dolarów nie jest rzadkością, a to jest 40-krotny wzrost. Mam tutaj notatki, nawet kilka prognoz, ale odczytamy je po tym, jak Monika do nas dołączy. I też komunikat do wszystkich tych, którzy nas tutaj oglądacie. W tej drugiej części naszego programu będziemy odpowiadać na komentarze, które, Łukasz, są bardzo, powiedziałbym... Nie czytam w tej chwili, nie czytałem. Bardzo niewygodne, tak. Także musimy do nich przejść. A ja zapraszam Monikę, panią prezes Fundacji Kangi, która chciałaby nam coś bardzo, bardzo ciekawego powiedzieć. Monika Minkiewicz. Monika, słyszysz nas? Ja was słyszę bardzo dobrze, a wy mnie? Tak, słyszymy cię, jest okej. Słyszycie, no to świetnie, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że trochę zarobiliście na krypto na ostatnich wzrostach, bo mam dla was pomysł, na co je wydać. Jak wiecie, mamy fundację, która kupuje sprzęt, którego potrzebują osoby niepełnosprawne. No i te sprzęty często są drogie, ludzi na nie nie stać, no a NFZ nie za wszystko zapłaci. W czwartek byliśmy u Mai, u naszej pierwszej podopiecznej i dostarczyliśmy jej bieżnię, także chciałam podziękować najpierw wszystkim, którzy brali udział w tej akcji. Niebawem opublikujemy film z całego przedsięwzięcia, z całej podróży, natomiast pojedyncze relacje pewnie już widzieliście, kto ogląda relacje w social mediach, były one już publikowane, więc coś tam pewnie już zauważyliście. Natomiast to, co najważniejsze w tej chwili dla nas, to fakt, że niedawno uruchomiliśmy nową zbiórkę. Zbiórka jest na Lenkę. Lenka to jest dziewczynka, która ma zespół Reta. To jest paskudna choroba, na którą składa się mnóstwo różnych schorzeń, które postępują sukcesywnie, szybciej lub wolniej. My natomiast mogliśmy się skupić na jednym i skupiliśmy się na kwestii dotyczącej mowy. Dziewczynka nie mówi bez sprzętu wspomagającego.
Ma co prawda do tego tablet, ale on już ledwo zipie, jest stary, zawiesza się i utrudnia w ogóle płynną komunikację. I dlatego zbieramy właśnie na taki specjalny tablet do komunikacji alternatywnej. On ma taką kamerę, która śledzi ruchy gałek ocznych i człowiek jakby oczami wybiera odpowiednie piktogramy na przykład i w ten sposób się komunikuje. No świetna sprawa, nie jest to jakieś super drogie, nie jest to rocket science w obecnej chwili, natomiast no trochę to kosztuje, zobaczycie sobie zresztą na stronie, nie zawsze da się z państwowych instytucji takie środki pozyskać. Są różne kryteria, których łatwo jest po prostu nie spełnić, tak samo limity i dlatego zachęcam Was do zajrzenia na stronę. Na stronie kanga.exchange mamy zakładkę Pomagamy i tam mamy opcję Fundacja. Zbieramy właśnie na taki tablet, nowy tablet do tej komunikacji alternatywnej. Dzięki niemu Lenka będzie mogła znowu dość płynnie porozumiewać się z innymi. To już jest nastolatka, no i jest to dość ważne, żeby mogła nie tylko z rodziną, z lekarzami, ale też z rówieśnikami po prostu się komunikować. Także liczę na Was. Słuchajcie, zbieramy środki w kryptowalutach, więc jeśli macie konto na Kandze, no to wpłata darowizny zajmuje dosłownie 2 minuty. Zapraszam na stronę i tam jest po prostu w kilku miejscach przycisk duży pomarańczowy wesprzyj, zresztą zobaczycie jakie to proste, jak sami to przetestujecie. Rozumiem, że dolnego limitu znaczącego nie ma, każda kwota się liczy. No dolny limit to złotówka, nie da się kwoty po przecinku wpisać. Czyli słuchajcie, teraz tutaj apeluję do tych wszystkich, którzy nas oglądacie, nie ma tutaj potrzeby wydawania olbrzymich pieniędzy, wystarczy dosłownie parę złotych, każda złotówka się liczy, liczymy na Was, chcemy wspomagać Lenkę. Dziękuję Moniko, to bardzo szczytny cel, cieszymy się, że możemy w ten sposób pomagać. Dzięki bardzo, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć. Dzięki Monika, piątka. Moi drodzy, to ważne, żebyśmy brali udział w tych zbiórkach, żebyśmy się dorzucali, bo w ten sposób niesiemy dobrą nowinę o tym, że kryptowaluty to znacznie więcej niż to, co myślą urzędnicy i politycy. W kryptowalutowce łączmy się w siłę i pomagajmy innym. A ja, Łukasz, przechodzę do komentarzy. Ostatnio na Telegramie jakby przeszła burza i widzę, że również dochodzą echa tej burzy. Również tutaj chodzi o to, że jako Kanga, jako konglomerat rejestrujemy wzrost obrotów, tak jak wszyscy gracze kryptowalutowi, ale według naszych stejkowiczów nie widać tego na stakingu. Czy w ogóle możesz wyjaśnić jeszcze, jak działa nasz staking i co to jest autobonus dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, zanim przejdziemy do komentowania? Tak, jak wiecie, my jako Kanga wybraliśmy dosyć specyficzną czy unikalną formułę naszego tokena. Otóż nasz token KNG jest tokenem, który pozwala w przypadku, gdy się go zestejkuje na specjalnym koncie, pozwala na to, żeby mieć udział w przychodach, podkreślam słowo przychodach Kangi, nie zyskach. I dzieje się to w bardzo prosty sposób. Otóż każde fee, które jest pobierane przez Kangę, jest zamieniane na token KNG na rynku. To jest bardzo istotne. Nie jest to brane z jakiegoś tajnego konta, nie jest to mnożone KNG, tylko KNG jest skupowane z rynku i to skupione KNG za te fee jest następnie dystrybuowane pomiędzy tych, którzy przechowują, stejkują środki na koncie na Kandze. Każda nagroda jest dystrybuowana w proporcjonalny sposób. Na razie mówię o tej prostej wersji, czyli jeżeli ja mam zestejkowane 100 Kang, a wszystkich Kang zestejkowanych jest 1000, no to ja dostaję 10% nagrody, no bo 100 Kang to jest 10% z 1000. Do tego, chcąc wynagrodzić tych, którzy długo z nami są i wierzą w Kangę, jeżeli włączymy sobie autobonus, czyli to, że nagroda, którą dostaniemy, zasili z powrotem nasze konto stakingowe, to mamy szansę zwiększać siłę nabywczą naszych Kang, siłę nabywczą w stosunku do tej nagrody. I to jest w tej chwili to jest 0,3 punktu procentowego każdego dnia przybywa, czyli po 10 dniach takiego stejkowania mamy, nie 0,3, tak, 3. Mamy 3%
więcej. Czyli to oznacza, że to jest moich 100 Kang, które mam zestejkowane, bierze udział w podziale nagrody w proporcji nie 100, ale 100 plus 3%, czyli 103 Kang, czyli dostaję mam jakby większy udział w nagrodzie. To jest wersja, która działa do tej pory. A skąd się biorą te kangi, które wynikają z tych większych procentów? To jest tylko do liczenia matematycznego. One się znikąd nie biorą, to jest tylko zwiększenie tego siły, jaką mają nasze kangi. Czyli jeżeli mamy, wszyscy mają, zgromadziliśmy 1000 kang, z czego jedna osoba ma bonus na przykład 10% i ma 100 kang, no to tak naprawdę jest liczona nagroda tak, jakby było 1010 kang zgromadzonych i ta osoba, która ma 110 kang, dostaje odpowiednio większą nagrodę. To jest wersja, która obowiązywała, czy obowiązuje jeszcze, ale już zapowiedzieliśmy drobną korektę tego mechanizmu. Otóż wprowadzimy w pierwszym kwartale tego roku, zgodnie z tym, co mówiliśmy podczas Kangi 2.0, wprowadzimy pewną zmianę. Otóż do tej pory ten autobonus mógł rosnąć w nieskończoność, czyli jeżeli trzymałem 200 dni, no to miałem 60% autobonusu. To zgodnie z informacjami od naszych tutaj użytkowników powodowało, że bardzo ciężko było się zdecydować na otwarcie nowego konta stakingowego, bo długo trzeba było czekać i nigdy tak naprawdę nie dogoni się tych pierwszych, więc stwierdziliśmy, że ograniczymy od góry ten bonus kangowy, ale nie w taki prosty sposób, tylko zmienimy prędkości, z jakimi przyrasta ten autobonus. Tym, którzy dopiero zaczynają, ten autobonus będzie rósł zdecydowanie szybciej, a potem stopniowo, tak jak w halvingu, o którym mówił Sławek, tak tutaj ten autobonus będzie co jakiś czas, ta prędkość będzie zmniejszana o połowę. Dodatkową modyfikacją, którą wprowadzamy, to jest to, że żeby można było włączyć autobonus, to trzeba będzie mieć 100 kang na koncie. I trzecia rzecz, w sytuacji, gdy będziemy chcieli wypłacić kangi z konta, to nam ten autobonus nie będzie się zerował, tylko będzie się zmniejszał o 40%. Taka jest zasada. Dobra. Ale jeszcze nie wprowadzona, będziemy o tym jeszcze informowali, będziemy podawali dokładne daty, od kiedy ta zmiana będzie, ale już teraz informujemy, żebyście mogli się przygotować. Wątpliwość, która pojawia się wśród naszych słuchaczy i osób, które zaufały Kandze i stejkują token KNG, jest jak gdyby, myślę, wielorakiej natury. To znaczy niektórzy zgłaszają taką myśl, że faktycznie nie przerasta. No nie, że skoro rosną nam obroty, skoro jest hossa, wszyscy to widzą, a tam nie przerasta, to generuje jedną z następujących myśli. Albo coś nie działa na Kandze, to jest jakby jedna, wymieniamy te formalne rzeczy. Albo Kanga oszukuje, to znaczy deklaruje coś, ale tak naprawdę no, jakby nie są jednak tacy szczerzy, na jakich wyglądają. Albo może nie mają tych wzrostów, albo kłamią. No, to są jakby te wszystkie negatywne myśli. Natomiast pytanie jest teraz takie, czy być może jest jakaś myśl pozytywna. Ja tylko chciałbym zgłosić kilka takich ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz, i też mam jakby taką świadomość, że my powinniśmy o tym stakingu rozmawiać częściej teraz na kwadransach albo na no comment, ale pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli rośnie cena naszego tokena, jakiś czas temu była niższa, niestety tak było, teraz rośnie i rosną nasze obroty, no to nagroda na stakingu się nie zmieni w tym momencie, jeżeli chodzi o wartości bezwzględne. Zgadza się? Weźmy sobie taki eksperyment intelektualny, który jest, myślę, dość ważny. Załóżmy, że Kanga zarabia dziennie zarabiała $1000 i token był warty $1. Mhm. No to na skup poszło $1000. Tak, i kupiliśmy 1000 tokenów. Tak. Załóżmy, że Kanga dzisiaj zarabia $2000 i token jest warty $2. Ile tokenów kupiliśmy? No 1000. No nie? To jest jakby pierwsza ważna rzecz, że w tym mechanizmie stakingowym, który my mamy, wartości, jeżeli się zmienia cena tokena, to wartości bezwzględne się niekoniecznie jakby podążają za tym, co zresztą też widać, że jak był taki moment, że cena naszego tokena spadła, no to wtedy, ja pamiętam, te nagrody były znacznie większe. Niemniej jednak myślę sobie, że musimy po pierwsze złożyć tutaj jedno oświadczenie,
Tu chciałbym, żebyś powiedział to, Łukasz, ja i ty, to znaczy, czy masz takie przekonanie albo czy działamy nieuczciwie i nieszczerze? Wiem, że te oświadczenia i tak nigdy nie mają żadnego znaczenia, ale chodzi o to, czy gdzieś tam bokiem wyciągamy tą kasę i nie wrzucamy jej na staking. No nie, całość jakby to dzieje się poza nami. Wszystkie te fee transakcyjne z nie bankomatów, tylko z kantorów, z opłat transakcyjnych, tak. To jest wrzucane do takiego specjalnego worka, gdzie taki automat cały czas wymienia te różne tokeny, które zostały pobrane jako fee, wymienia na USDT i omega złotówki, w zależności od tego, co jest bardziej opłacalne, i następnie te omega złotówki i dolary są wykorzystywane do tego, żeby skupować co chwilę te kangi. To się odbywa w taki płynny sposób. To nie jest tak, że raz na godzinę robimy taki skup, tylko ten skup odbywa się prawie że w czasie rzeczywistym. No, znaczy tam nie jest to natychmiast po pobraniu fee, ale jest zbierane, aż się uzbierze jakaś tam nieduża kwota i co kilka minut następuje skup tych tokenów. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, Łukasz. Co się dzieje z nagrodą stakingową, kiedy pojawi się wieloryb, który kupi... No właśnie, teraz jeżeli mamy sytuacje takie, że jest ktoś, kto kupuje dużo, posiada sporo tych kang, to faktycznie musimy pamiętać, że taka wpłata na konto stakingowe powoduje, że te nagrody, jeżeli było 1000 kang na stakingu i ja miałem 100, to ja dostawałem 10% tej nagrody. Jeżeli teraz staking stanie się bardziej popularny i zostanie zgromadzonych tam 2000 kang, to ja już nie dostaję 10% nagrody, tylko 5% nagrody. I to jest jeden z elementów, który również wpływa na to, jak przyrastają nam nagrody, czyli to, że można powiedzieć, kanga staje się coraz bardziej popularna, coraz więcej osób stejkuje, coraz więcej tokenów jest zestejkowanych, to jest jakby przyczynek do tego, że te nagrody nie rosną proporcjonalnie do zwiększających się naszych obrotów. A druga rzecz, pamiętajmy jeszcze o tym autobonusie, tak? Ten autobonus również w pewien sposób wpływa na podział tokenów. Jeżeli ktoś wyłączył autobonus albo włączył go, to również wpływa na nasz udział w całej puli nagrody. Dobra, znaczy to jest komentarz, ja i tak mam świadomość tego, że ten komentarz nie satysfakcjonuje naszych użytkowników. Myślę sobie, że będziemy musieli przygotować jakąś analizę. Jest jeszcze jedna rzecz, o której też myślę, że trzeba otwarcie mówić. To znaczy pojawiają się takie głosy, które mówią, niech Kanga każdego dnia deklaruje, ile zarobiła w USDT, no bo w tym momencie będzie to już najbardziej transparentne. I teraz chciałem powiedzieć, dlaczego póki co nie decydujemy się na ten ruch. Łukasz, ty może dorzucisz trzeci, jeżeli te dwa nie wyczerpią tego tematu. Po pierwsze, dostrzegamy, że ujawnianie naszych tak jakby 100% obrotów, przychodów i zysków nie jest jeszcze dobre, jeżeli chodzi o porównywanie się z giełd z pierwszej ligi. To znaczy, jak zaczynaliśmy parę lat temu, to wszyscy mówili, że jesteśmy giełdą bez obrotu i bez wolumenu i że mamy duże spready. Cały czas nas strzelano. Natomiast z miesiąca na miesiąc byliśmy porównywani do coraz większych graczy. I teraz z punktu widzenia wszelkiego, porównywanie nas do OKX-u, czy do Binance'u, czy do Krakena, czy do innych takich dużych graczy, my tutaj ciągle, nie chcę użyć słowa, że przegrywamy, ale ciągle gonimy i jeszcze wszystko wskazuje na to, że będziemy przez kilka najbliższych tygodni tak, kwadransy gonić. Ale jest jeszcze drugi bardzo ważny argument. Myślę, że on jest nawet ważniejszy, to znaczy my jako Kanga, zresztą nie tylko my, doświadczyliśmy i doświadczamy i będziemy doświadczać i w ogóle godzimy się z tym dużego ostracyzmu urzędniczego. A to jakby co się dzieje wśród właśnie substancji urzędniczych, to jest nie tylko nieprzychylność do takich organizacji jak nasza, ale również niezrozumienie. I teraz Kanga działa jako konglomerat, składa się z wielu różnych spółek, wszystko jest robione zgodnie z prawem, ale jakakolwiek informacja trafi gdzieś tam do, nie wiem, takiego urzędu, który na przykład lubi wystawiać kary w zależności od tego, ile się zarabia, no to on tę informację będzie traktował jako pewną i będzie to wzbudzało po prostu niepotrzebne nieporozumienia i w tym względzie musimy bronić naszego interesu. Niemniej jednak chcemy rozmawiać na temat nagród stakingowych, niczego nie chcemy ukrywać i też dziękuję wszystkim tym, którzy nam ufają.
No ja tylko zwrócę uwagę na to, że jak popatrzymy na wykresy obrotów giełdowych na przykład na CoinGecko, to zobaczymy, że większość gieł ma tendencję mocno spadkową. Te obroty bardzo, bardzo im spadają, natomiast w naszej sytuacji, to jak my patrzymy jak widzimy Kangę, to widać, że my te wzrosty mamy dosyć istotne, to znaczy są dni, gdy faktycznie te obroty nie są wysokie, co tylko świadczy o tym, że jest to rzeczywisty ruch, no bo jeżeli w weekend przychodzi, no to ludzie mniej tradują niż w ciągu tygodnia, natomiast widzimy, że te wzrosty są, w porównaniu do innych giełd mamy naprawdę bardzo, bardzo duże wzrosty i my też to widzimy. Kanga jako giełda znajduje swoją ścieżkę rozwoju. Uważamy, że dynamiczny rozwój giełdy, która znikąd staje się bardzo duża, nigdy nie jest stabilny. Widzimy to po słynnym FTX-ie. Widzimy też to, co się dzieje na przykład z Binance'em, który rozwijał się bardzo, bardzo dynamicznie, aż w sposób taki zadziwiająco szybki zdobył bardzo dużą popularność. Można powiedzieć, że podobnie jak FTX z dnia na dzień, no tą popularność cały czas ma bardzo wysoką, natomiast jakby rozwój tej giełdy nie tylko, że został zatrzymany, ale wręcz możemy powiedzieć o tym, że zdobywa wiele punktów karnych i zamiast się rozwijać, raczej się zmniejsza, więc to jest szansa oczywiście dla takich giełd jak Kanga. No a stakingi, które oferujemy, te projekty, które się u nas listują, też są, myślę, nie tylko interesujące, ale są wyjątkowe i to powoduje, że na Kangę coraz więcej osób wchodzi. Ja bym powiedział, jak pojechaliśmy do Japonii, ja pamiętam, że to był taki wyjazd, który mnie bardzo zaskoczył, no bo byliśmy w Japonii, w kraju, w którym w ogóle się nie reklamowaliśmy my jako Kanga, a to się okazało, że jest cała rzesza ludzi, która używa Kangi. No i rozmawialiśmy tam, słuchajcie, czemu używacie Kangi? Co powoduje, co jest dla was tym motorem? A oni mówili bardzo prosto, mówili po pierwsze prosta funkcjonalność, po drugie stakingi i po trzecie ciekawe projekty. Nie zawsze w tej samej kolejności. Tak? Mówili coś jeszcze, ale to będzie nasza słodka tajemnica. Tak, dobrze. Myślę, że to powiesz. Dobra. Nie. Słuchaj, zaraz przejdziemy do reszty komentarzy, ale myślę sobie, że możemy teraz wrzucić jakiś wątek z rynku. Chciałbym coś, Łukasz, tobie pokazać. Znowuż udostępniam ekran. Bum. Tutaj zawsze udostępnienie ekranu wiąże się z pewnymi emocjami. Żeby nie udostępnić tego, to nie powinno się udostępnić. Tak? Ale tutaj trenowałem to, także jest ok. Dobra, zobacz, Łukasz, i zobaczcie wszyscy, którzy nas oglądacie. Tak, tutaj mamy wykres mówiący o podaży stablecoinów z Glassnode'a. Przy czym ta czarna krzywa to jest cena Bitcoina, ona nam daje tutaj jakąś intuicję, a ta czerwona to jest po prostu sumaryczna podaż wszystkich stablecoinów, które Glassnode tutaj mierzy. Zwracam uwagę, że zielony kolor to jest USDT, niebieski to jest USDC, no a te mniejsze to nawet nie musimy o tym rozmawiać, to są DAI i inne stablecoiny. Jaki wniosek z tego płynie? Wniosek, tutaj nie widać niestety, widać, teraz już widać. Zobaczcie, że wtedy po kryzysie, który miał miejsce gdzieś tam na przełomie roku, gdzie mówiono o tym, że poprzedniego roku oczywiście, gdzie mówiono o tym, że to już jest koniec Tethera, Tether poradził sobie i wygląda na to, że zaczyna dominować, on zawsze dominował rynek, no nie, ale Tether po prostu gra tutaj pierwsze skrzypce, wbrew temu, co się mówiło, a Circle, który jest przecież, tak się wydaje, z punktu widzenia formalnego i instytucjonalnego najbardziej bezpiecznym stablecoinem, no traci. I to mnie zastanawia, z czego to wynika. Albo w ubiegłym tygodniu, albo w poprzednim jeszcze Tether wyemitował kolejny 1 miliard tokenów na sieci Tron, ponieważ sam jakby CEO Tethera twierdzi, że Tron najlepiej się nadaje do tego, żeby obracać stablecoinami. Też pewnie kiedyś o tym pogadamy. No ale właśnie, wbrew powiedziałbym pewnej intuicji i zdrowemu rozsądkowi, Tether tutaj gra, jeszcze raz to powtórzę, pierwsze skrzypce.
W ogóle ze stablecoinami jest bardzo ciekawa sprawa. Warto odnotować, że USDC, czyli Circle, w trochę taki ukryty sposób, nie chwaląc się, właśnie rozpoczyna przygotowania do własnego IPO, czyli do tego, że będzie notowany na giełdzie. To jest bardzo ciekawe, bo to wiąże się z tym, że SEC musi zatwierdzić model biznesowy działania Circle'a i to będzie oznaczało, że będzie musiał zatwierdzić stablecoiny, co do których jeszcze cały czas mamy pewną dozę niepewności, czy nie uzna ich za security, co w moim odczuciu akurat jest bardzo mało prawdopodobne, bo nie kupuje się stablecoinów po to, żeby zarabiać no bo nie ma znaczenia, czy trzymam dolara, czy stablecoina. Te różnice pomiędzy wartością stablecoina a dolarem są naprawdę niewielkie i raczej wynikają nie z tego, że jest spodziewany zysk, tylko z jakichś zamieszań i są naprawdę znikome wahnięcia. Natomiast faktycznie to da duże pole dla Circle'a. Zwrócę jeszcze uwagę, że bardzo ważne jest również to, co te firmy robią ze swoimi pieniędzmi. No bo jeżeli my kupujemy Tethera, to zostawiamy w skarbcu Tethera dolara. No i teraz robi się bardzo ciekawa sytuacja, no bo Tether ma w swoich skarbcach, uwaga, 95 miliardów dolarów. Oni tyle mają w swoich skarbcach, przynajmniej zgodnie z tym, co jest na sieci. W czym oni trzymają te pieniądze? Otóż okazało się, że prawie 80% czy ponad 80% jest trzymane w papierach skarbowych dłużnych rządu amerykańskiego. W związku z czym okazuje się, że w tej chwili, gdy rząd Stanów Amerykańskich chce wyemitować papiery dłużne, i ciężko jest mu znaleźć już nabywców, to taki stablecoin wydaje się być całkiem ciekawym źródłem pieniędzy. Więc może się okazać, że to, że Circle będzie miał IPO i zacznie działać jako firma tak bardziej oficjalnie, może spowodować, że rząd będzie takim bardziej przychylnym okiem patrzył na stablecoiny i będzie zachęcał je do tego, żeby rozwijały, szczególnie dlatego, że zwróćmy uwagę, komu sprzedawane są te stablecoiny. W bardzo małej części jest to Amerykanom. Zdecydowana większość stablecoina dolarowego jest używana poza Stanami, czyli można powiedzieć, że to jest dystrybucja długu poza Stany, czyli nie spowoduje to inflacji. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo chciałem powiedzieć, że to, co robi Tether i w ogóle inne stablecoiny, te, które działają na zasadzie pełnego pokrycia, przynajmniej zgodnie z ich deklaracją, działa wbrew naturze. Ale to, co powiedziałeś, jest ważne, że to jest w interesie Amerykanów, że oni faktycznie... Naszym kosztem? Tak. Ale, no bo zobacz, przecież jeżeli ja kupuję obligacje, to oznacza, że ja z tymi pieniędzmi już nic więcej nie powinienem mógł zrobić. Ta złotówka, ten dolar, to euro, które przeznaczam na zakup obligacji, sprawia, że mi znika i państwo dostaje i kiedyś mam mi zwrócić. To, co robi Tether, sprawia, że załóżmy, że ty jesteś Tetherem, ja ci daję dolara, ty mi dajesz Tethera, ty tego dolara przekazujesz na skup obligacji, więc już ten pieniądz został wykorzystany, ale ja tak naprawdę idę na rynek i kupuję, czyli doszło do kreacji pieniądza i jest to, no tak jak mówię, jest to wbrew naturze, ale myślę, że jest więcej rzeczy, które są wbrew naturze, także... Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca stablecoinów. Otóż USDC odnotowało w zeszłym roku bardzo, bardzo duży wzrost ilości kont. Właśnie chcę się upewnić, że to jest 59% więcej kont jest z Circlem niż było w 2022, także bardzo dobry wynik, to jest prawie 3 miliony kont z Circlem to oznacza dużą adopcję. No, wojna trwa, można powiedzieć, cały czas Circle walczy z Tetherem, to dobrze, to bardzo dobrze, bo jakby był tylko jeden gracz, to byłoby źle, a jak jest więcej niż jeden, to już jest dobrze. Im więcej, powiedziałbym, tym lepiej. Łukasz, przechodzę do komentarzy. Kilka przeczytam. Czy będzie możliwość wypłaty TON po sieci TON, a nie Ethereum? No, to jest, zdradzamy tutaj troszeczkę naszych planów. Ja mogę powiedzieć, że zachęcam do obejrzenia naszej AMY dotyczącej Kangi 2.0. Tam mówimy o naszych planach na najbliższe miesiące, na rok 2024
i tam również wspominamy o tym, że będziemy przyłączali wiele nowych sieci, będziemy, myślę, mocno Was zaskakiwali tym, jak dynamicznie Kanga będzie się rozwijała, jeśli chodzi o nowe tokeny, nowe sieci obsługiwane przez Kangę, więc zapiszcie się, polajkujcie, subskrybujcie ten materiał, bo dzięki temu będziecie pierwszymi, którzy usłyszą, co dokładnie się będzie działo i będziecie dobrze poinformowani. Grzegorz Niemiec zadał takie pytanie. Witam, czy planujecie dodać do serwisu analizę rentowności portfela i aktywów w czasie? Jakiś wykres i zaznaczone momenty zakupów? Aktualny zysk, straty w procentach, wyrażono w procentach i kwotowo. Zdecydowanie tak. Jest to część trochę większego planu, który mamy w zanadrzu. Chcemy przygotować taki analizator, ale z głową. Nie chcemy dawać jakiegoś półśrodka, jakiegoś prostego narzędzia, które może po prostu nie być przydatne. Chcemy zrobić to porządnie, żeby uwzględniać wszelkie wpłaty, wypłaty z portfeli, a może nawet inne konta, niekoniecznie konta na Kandze, może z innych giełd albo z innych portfeli, więc to jest część większego planu. Znowu powiem, zapisujcie się, subskrybujcie, bo na pewno będziemy o tym mówili, będziemy pokazywali, co dokładnie takie rozwiązanie będzie przynosiło. Robert ponownie zadał pytanie, kiedy na Kandze będzie widać zyski i straty zakupionych krypto, na co Krzysztof Domagała napisał: Robert, na to pytanie odpowiedź padło tydzień temu, czyli nieprędko. Ogólnie na Kandze brakuje wielu funkcji i coinów. Lipa. Krzysiek, który generalnie kojarzy go z pozytywnych komentarzy, ale jednak wystawił nam negatywną laurkę. Niemniej jednak, drodzy oglądacze i drodzy użytkownicy i przyjaciele i cała nasza społeczności, Coco Jumbo i do przodu i robimy naprawdę dużo, chociaż ktoś tutaj napisał, że nigdy nie dogonimy nawet 10% obrotów na Binance. Także myślę, że dzisiaj ten taki odcinek nasz jest bardziej defetystyczny niż optymistyczny. Dlatego teraz apel, napiszcie coś dobrego na temat Kangi w komentarzach, czekamy na to. Ale ja powiem, że Binance ma pewien problem w rozwoju. Jego obroty się już nie zwiększają, raczej się zmniejszają na wielu rynkach. Przeżywa totalny kryzys. Myślę, że za rok sytuacja Binance'a będzie zupełnie inna. Pamiętajmy, że rośnie drugi hegemon, Coinbase, który będzie na pewno grał pierwsze skrzypce w Stanach i myślę, że jego dynamiczny rozwój za granicą jest również spodziewany. Ja raczej oczekuję tego, że zniknie nam ktoś tak duży jak Binance, pojawi się takich giełd więcej. Myślę, że będzie takich graczy co najmniej kilku, a to oznacza, że ten obrót będzie rozłożony nie tak jak jest teraz praktycznie tylko na Binance, ale będzie rozłożony na większą ilość graczy. Czy Kanga będzie w tym gronie? Mam nadzieję, że kiedyś tak. Do tego aspirujemy, tym się zajmujemy, ale hołbimy w zasadzie, że lepiej powoli do przodu niż skakać, bo łatwo wtedy spaść. Więc my po prostu się rozwijamy. Ci, którzy są z nami od kilku lat, widzą na pewno różnicę pomiędzy tym, co było 2, 3 czy 4 lata temu, a tym, co jest dzisiaj. No tak. Wystarczy obejrzeć Stary Kwadrans z Kangą. Ja ciągle nie mam odwagi, żeby obejrzeć pierwsze, ale ty, Łukasz, chyba obejrzałeś, no nie? Jak to wyglądało. Zresztą, jeżeli chcecie zobaczyć podsumowanie wszystkich 100 pierwszych kwadransów z Kangą, wejdźcie na Kanga Shop i można kupić książeczkę, których jest wydanych tylko 100 sztuk. To jest bardzo ważne i ostatnio ją sobie przeglądałem i muszę powiedzieć, że byłem wzruszony, bo w tej książce jest każdy odcinek opisany pod względem ceny bitcoina, suchara i tematu, o którym mówiliśmy, i są nawet zdjęcia. Sławek, ku pokrzepieniu twego serca, Elliot Gonzalez napisał Binance, tylko Kanga. Okej. Ciekawa rzecz. Słuchajcie, otóż zbliżamy się wielkimi krokami do pewnej nowej funkcjonalności, która będzie i tutaj delikatnie sugeruję, że możecie się do tego przygotować. Otóż będzie można zdobywać z Kangi, czy bezpośrednio poprzez konto Kangi kupować przedpłacone karty. Coś niesamowicie wygodnego. Będziemy mogli zasilić taką kartę przy pomocy USDT, nomen omen, 1:1, czyli 100 USDT może spowodować, że na karcie przedpłaconej mamy $100. Zbieramy w tej chwili pomału grupę takich testerów, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o to, żeby napisał do supportu, że chciałby taką kartę przedpłaconą przetestować. Ja już tą kartę mogę powiedzieć, że używam
działa. Kurs, bo jest zasilona w dolarach, więc jest rewelacyjny. Jest lepszy niż niektóre konkurencyjne karty. Mam do ciebie, Łukasz, pytanie, a jakie nazwisko jest napisane na tej karcie? Ja pożyczyłem od kolegi. Nie wolno płacić nie swoją kartą. Nie tak. Natomiast faktem jest, że na karcie nie ma nazwiska. Wydając kartę, podajemy dla formalności imię i nazwisko oraz kraj osoby, która dostanie tą kartę, no bo jeżeli ta karta ma być prezentem, no to ten element funkcjonuje właśnie w ten sposób, że nie wiem, ja bym chciał Sławkowi zrobić prezent na urodziny, no to mogę zasilić tą kartę i pobierając tą kartę będę musiał podać Sławomir Zawadzki, to ta karta będzie jakby przypisana do Sławka i no. Tak to wygląda. Tutaj ja nie podlegam weryfikacji, no bo to jest prezent, tak? Więc ja nie mogę zweryfikować tej karty. To po prostu deklaruję, dla kogo ta karta będzie i ten ktoś będzie tej karty używał. No i to jakby okaże się nagle, że w obiegu mamy dwa rozwiązania kartowe, czyli standardową kartę Kangi, tę, którą wydajemy razem z Zenem, Mastercardem i będą te karty przedpłacone. Czyli będą dwa takie rozwiązania i tutaj Roland McLovin pyta, a propos kart płatniczych, trzymając kartę płatniczą Kangi, nie mieszkając w Polsce, czy urząd holenderski jest informowany o płatnościach krypto? No więc w przypadku tego rozwiązania kart przedpłaconych nie. A w przypadku tego rozwiązania naszej standardowej karty Kangi... Przepraszam, jeżeli wydamy kartę i napiszemy, że jesteśmy z Holandii, no to może tak, nie wiem, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Natomiast jeżeli tam ta karta będzie kupiona dla kogoś, jeżeli ja z Polski kupuję kartę dla kogoś, kto mieszka we Francji i napiszę, że to jest dla Pola jakiegoś z Francji, no to Urząd Skarbowy nie jest informowany, że to ja robię te zakupy, tylko te zakupy robi tamta osoba. Tak. W każdym razie zmierzam do tego, ta karta, która jest naszym podstawowym narzędziem, karta Kangi, to pamiętajcie, to jest karta, gdzie tak naprawdę zamieniane są omegi na fiaty. Współpracujemy z Zenem, który ma licencję zagraniczną, natomiast ciągle europejską. I to tak samo jak z innymi dostarczycielami takich rozwiązań, prędzej czy później ktoś może się o tym dowiedzieć. Także tutaj odpowiadam najbardziej transparentnie, jak się da. Natomiast ta karta przedpłacona jest kartą denominowaną w dolarach, więc jakby musimy zasilić ją przy pomocy dolarów. Jest stosunkowo tania. Tutaj bardzo konkurencyjna cena tej karty będzie, bo zaledwie, czy mogę zdradzić? Zdradzaj, czytam komentarz. Zaledwie 1% będzie opłaty za zasilenie i to jest cały koszt posiadania tej karty, ale ta karta jest jednorazowa w tym znaczeniu, że nie możemy jej dopełnić. Żeby mieć nową kartę, musimy zamówić nową kartę i mieć nową kartę. Łukasz, mamy, nie wiem czy to jest ATH, ale mamy w tej chwili 366 oglądających. I powinniśmy kończyć, ale może dojdziemy do 400. Zobaczymy. To szybko o konkursie. Słuchajcie, mówiłem o tym, że ci wszyscy, którzy prowadzą analizę techniczną i uważają, że są naprawdę w tym dobrzy, zachęcamy do tego, żeby wzięli udział w konkursie i jak zwykle piszemy hashtag kwadrans z Kangą 185 tym razem, no bo to następny numer i następnie podajemy cenę, jaką zgodnie z naszą analizą, wiedzą i umiejętnościami wyliczyliśmy, że będzie za tydzień we wtorek, czyli 23 stycznia o godzinie 9 rano polskiego czasu na rynku Bitcoin do USDT. Ta osoba, która będzie najbliżej, dostanie nagrodę w postaci Kang w ilości 10% łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem. Nagroda jest przyznawana pod warunkiem, że cena, którą poda osoba, która będzie najbliżej tej właściwej ceny, nie będzie się różniła od właściwej ceny o $25. Tak, czyli plus minus $25. To jest nasz margines błędu. No uważamy, że jesteście zdecydowanie lepsi. Bardzo rzadko zdarza się, że nie mamy tutaj zwycięzcy, ale jeżeli nie ma zwycięzcy, to nagroda przechodzi na następny odcinek. I właśnie coś takiego wydarzyło się dzisiaj. Któż by wpadł na to, że pójdzie tak w dół? Ale był ktoś, kto był bardzo blisko. $33 różnicy, więc tylko powiem, że tym, nie wiem, czy ktoś szczęśliwcem, czy ktośem był Marcin Sasin 3005, czy tam 3005. Marcin,
Gratuluję i tak instynktu, bo byłeś najbliżej, ale twoja nagroda, czyli 68,3 KNG przychodzi na kolejny tydzień, także no, kieruj się instynktem i na pewno następnym razem się uda. Także takie wyniki naszego konkursu. Sławek, czy w związku z kupnem książki Kwadrans z Kangą będą jakieś korzyści? No po prostu będziesz szczęśliwym posiadaczem jednej ze 100 książek, które są... A może kiedyś zrobimy spotkanie posiadaczy książek na przykład. I że właśnie trzeba będzie przyjść z książką, żeby wejść. Dobra, Łukasz, jeszcze kilka niewygodnych komentarzy. Dobra? To ja tylko wygodny mam. Lagerta Tyrell pyta się, czy ta karta będzie anonimowa. No ta karta nie jest anonimowa per se, bo musimy, odbierając kartę, wypełnić formularz, w którym podajemy imię, nazwisko i kraj. Z tym, że te dane nie podlegają weryfikacji, no bo jeżeli ja kupuję prezent, no to nie mogę dostarczyć dowodu osobistego osoby, którą będę chciał obdarować. 2 osoby zgłosiły, Łukasz, że wypłacały kasę ze stakingu Omega złotówkowego i że nie dostały kasy, że wyskakuje błąd techniczny. Dostałem informację, że pracujemy nad tym. Zakładam, że w ciągu najbliższych godzin problem zostanie usunięty. Myślałem, że się pieniądze skończyły. Ale dowcip. Dobra, Tomek Motyka napisał, co odcinek powtarzacie jedno i to samo, tracą czas non-stop, halving, DCA, zasady konkursu i tak dalej. To prawda, Tomek. Tak. Mówimy o tym dużo, Tomku, ponieważ bardzo dużo nowych osób przychodzi na te kwadransy. Ja cały czas dostaję informacje od wielu osób, że oni włączają ten kwadrans, słuchają, ale po prostu się gubią, że używamy słownictwa, które jest dla nich niezrozumiałe. Jeszcze raz powiem, poza tym w tym tygodniu tak naprawdę za dużo wielkich rzeczy się nie wydarzyło. Mówienie po raz kolejny o ETF-ach, no właśnie będzie kolejnym mówieniem o ETF-ach, ale jeszcze wrócę chwileczkę do tego. Jeżeli słuchacie teraz Kwadransu z Kangą, to oprócz tego, że prosimy Was o łapkę w górę, subskrypcję, kliknięcie w dzwoneczek oraz napisanie jakiegokolwiek komentarza, choćby po to, żeby podnieść nam zasięgi na YouTubie, to zachęcam Was do tego, żebyście skorzystali z Kanga University. Jeżeli rozumiecie to, co mówimy i te słowa, których używamy, nie są Wam obce i czujecie się komfortowo, to dla Was tam też jest dział, dla ekspertów jak najbardziej, czy dla zaawansowanych, ale jeżeli czujecie pewien niedosyt i pewne zamieszanie ze słownictwem albo z tym, o czym mówimy, zachęcamy do wejścia do sekcji początkujących. Tam jest bardzo dużo ciekawych informacji. Na Kanga Exchange znajdziecie link do Kanga University. Tam naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji i no, można powiedzieć od zupełnego początkującego po naprawdę zaawansowanego. Dobra, 2 pytania też jeszcze niewygodne i tu się też pojawia pytanie o to, co się dzieje z naszymi prywatnymi inwestycjami w KNG. O to ja mogę udostępnić. No to proszę udostępniaj, a ja przeczytam jeszcze inny niewygodny komentarz. Panowie, 2 pytania. Dlaczego weryfikacja przelewów wychodzących Bitcoin czy Ethereum trwa kilkanaście godzin mimo dodanego adresu do książki odbiorców? Przepraszam, na sekundkę się wyłączyłem, już zaraz chcę... Dobra, przepraszam, czy możesz powtórzyć? Panowie, mam 2 pytania. Dlaczego weryfikacja przelewów wychodzących BTC czy ETH trwa kilkanaście godzin mimo dodanego adresu do książki odbiorców? Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć. Zgodnie z moją wiedzą wszystkie wypłaty są realizowane na czas i wysyłane w sieć. Mogło się zdarzyć, nie sprawdziłem tego dzisiaj przed kwadransem z Kangą, że może na przykład twój przelew już wyszedł, tylko sieć go przetwarza, bo nastąpił jakiś skok. Ostatnio mieliśmy przerwę, niewłaściwe słowo, ale przez chyba 2 godziny nie wyszedł żaden blok BTC. Tak było całkiem niedawno, więc możliwe, że i tutaj coś takiego się wydarzyło. To się może zdarzać. Pamiętajmy, te co 10 minut bloki to jest tylko pewna średnia. Więc jeżeli masz jakieś wątpliwości, to sprawdź adres docelowy, czy nie wisi taka transakcja, która nie jest zatwierdzona przez blockchain. Sprawdź, czy ta transakcja nie wyszła już z Kangi. A druga sprawa, napisz po prostu do customer supportu. Jestem przekonany, że odpiszą tobie z wyjaśnieniami, co się takiego stało. Dobra. Coś, Łukasz, chciałeś pokazać? Tak, myślę, że chyba będziemy kończyć, bo... Tak, zdecydowanie. Tak.
Pokazuję w tej chwili Wam moje konto, na które wpłaciłem jakiś czas temu 48 000 złotych i kupiłem 5 walut BTC, ETH, Matic, BNB i Litecoin porówno. Czyli każde kupiłem za 9 tysięcy, nie wpłaciłem, przepraszam, 4. Nie nadążam, Łukasz. Tak. Myślałem o czymś innym. 48 000 złotych i 48 000 złotych dzielone na 5 to jest 9600. 9600 złotych wydałem na każdą z tych walut, na Bitcoina, 9600 na Ethera, Matica, BNB i Litecoina. I teraz jak widzicie, wyniki moje są według mnie całkiem dobre. Czy obraz się powiększył? Tak, super. No i możemy zobaczyć, że na Litecoinie co prawda jestem jeszcze w plecy, ale BNB zdecydowanie dało zarobić, Matic również, no Bitcoin dał zarobić prawie 50%, więc całkiem dobry wynik. Można powiedzieć, że wielki sukces, a przypomnę, że mogłem to zrobić tylko dzięki temu, że zastawiłem swoje kryptowaluty i wziąłem pożyczkę w Omega złotówkach pod ten zastaw. Płacę odsetki każdego dnia od tych pożyczonych pieniędzy, ale zostawiłem 2000 zł na odsetki. I jak widzicie, moje aktualne saldo to jest 60, prawie 1 tysięcy złotych, więc można powiedzieć, że 11 tysięcy w ciągu pół roku niecałego zarobione, 50% w skali roku, 50% zysku to całkiem nieźle, można powiedzieć, że to jest 100% w skali roku, chyba wynik całkiem dobry. Będę informował oczywiście o tym dalej. Za niecałe 6 miesięcy będę likwidował pozycję i zobaczymy, jak wyjdę na całej operacji. Tak. Tutaj, Łukasz, było pytanie o to, czy kupujemy tokeny KNG i czy nadal mamy ten plan. Ja skupuję. Żebyśmy kupili wszystkie tokeny KNG, które są na rynku i żebyśmy... Nie wiem, czy uda się kupić wszystkie, no bo jednak wszystkich na pewno nie kupimy. Natomiast ja skupuję cały czas tokeny KNG, stejkuję. Uważam, że to jest dobry moment na kupowanie, ale podkreślam, to nie jest porada inwestycyjna, to jest moja decyzja. Jeżeli ktokolwiek myśli, żeby coś podobnego zrobić, to zachęcam do własnej analizy i własnego researchu. Bo poradę inwestycyjną warto udać się na przykład do urzędu, który ma niedługo kontrolować kryptowaluty. Nie wiem, czy wiesz, że w Polsce kontrolować, że właśnie pojawiła się już chyba na liście ustawa, która ma być albo opracowywana, albo głosowana, ma ujrzeć światło dzienne już w takiej postaci zatwierdzonej w drugim kwartale tego roku. No to jest właśnie ustawa o kryptowalutach w Polsce. No i urzędem, który będzie nas nadzorował, jest nasza umiłowana komisja, którą pozdrawiamy serdecznie. Tak, a przypominam, że również ta komisja stała za filmem, który w 2018 roku został wyemitowany w telewizji, Gdzie będziesz, kiedy bańka pęknie. Ale o tym rozmawialiśmy podczas ostatniego Kanga No Comment. Na który zachęcamy, jeżeli nie oglądaliście, to obejrzyjcie i napiszcie jakiś komentarz, co myślicie o No Comment. Dobra, Łukasz, chyba... Kończymy. To najdłuższy kwadrans w historii. Tak jest. Jakie okrzyki? Ja powiem standardowo BCK, Bitcoin ciągle królem. Uważam, że jednak bycie królem to nie zawsze oznacza dawać największe zyski, ale dawać też po prostu poczucie największej pewności, że te zyski nie tylko będą wysokie, ale pewne. Tak jest, a ja standardowo Kanga na fali, w skrócie KNF. O! Nikt nie przewidział, że ja tak coś powiem. No i co, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Widzimy się podczas Kanga No Comment. Dzięki, Łukasz. Cześć.